All right, good morning, friends. Witam wszystkich. We've got too many microphones here. As you know, we've been focusing on the book of Colossians. I jak wiecie, w ostatnim czasie koncentrowaliśmy się na liście do Kolosan. And we've been learning about some of the challenging texts there. I tam poznaliśmy pewnie trudne teksty. Now, I could preach to you today about Colossians 1:23, and that was the text for today. I mógłbym dzisiaj do was przemawiać na temat wiersza z 23 z listu do Kolosan i to był ten tekst na dzisiaj. But recently I felt the need to do something a little different. Ale ostatnio poczułem potrzebę zrobienia czegoś innego. What I'm going to give you today is not exactly a sermon. To, co chcę wam dzisiaj zaprezentować, nie jest dokładnie kazaniem. I feel the need for us to look at some history together. Czuję potrzebę, byśmy razem spojrzeli na trochę historii. And I hope you'll forgive me for testing your patience if that sounds like bad news. I jeżeli to będzie taką złą wiadomością, proszę was, abyście mi odpuścili, że będę testował waszą cierpliwość. The good news is I think you'll find this very interesting and relevant history. Ale dobrą wiadomością jest, że to, co będziemy czynić, będzie coś bardzo ciekawego. And that it'll give you something to think about. I da wam coś do myślenia. Recently I've been reflecting on the idea that we might be losing our freedoms. Ostatnio zastanawiałem się nad pytaniem, czy przypadkiem nie tracimy swojej wolności. I asked myself, why do we have freedom and does it matter if we lose it? Zastanawiałem się, dlaczego mamy wolność i co w ogóle, czy ma to jakieś znaczenie, jeżeli ją stracimy. Or we could just simply ask, what is freedom? Albo możemy po prostu zadać pytanie, co to jest wolność. Now we can find answers in the Bible and also in the history of the Christian church. I oczywiście pewne odpowiedzi możemy znaleźć w Biblii, jak również w historii Kościoła. Today I'm going to focus specifically on some stories from the history of the church. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować na pewnych wydarzeniach w historii Kościoła. And these are stories that actually had a massive impact on the spread of Christianity throughout the world. I te historie, te wydarzenia miały potężny wpływ na rozwój chrześcijaństwa. In Colossians 1:23, Paul speaks about the gospel going to the whole world. W pierwszym liście do Kolosan apostoł Paweł, tam pierwszy rozdział 23 wiersz, apostoł Paweł mówi o Ewangelii, która trafia do całego świata. This has been interpreted to mean that the gospel may have already gone to the entire world in Paul's time. To robi takie wrażenie, że może Ewangelia dotarła już do całego świata w czasie apostoła Pawła. Could that be true? Czy jest to prawdą? We find the answer in Matthew 24 verse 14. Please turn there. Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Mateusza 24:14. Matthew 24:14. Jesus is speaking of the last days before he returns, and he has this to say. Go on. Matthew 24 verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. I tam czytamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza i wiersz 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. So Jesus teaches us that he will come just after the gospel reaches the whole world. A więc dowiadujemy się tutaj, Jezus nas uczy, że przyjdzie po tym, jak Ewangelia zostanie ogłoszona całemu światu. Now Jesus hasn't come yet and it's been almost 2000 years. Jezus jeszcze nie przyszedł i minęło tego czasu prawie 2000 lat. So it's quite clear that Colossians 1:23 is saying something a little different. A więc jest zupełnie jasne, że ten wiersz mówi o czymś innym. Paul was referring to the gospel being in the process of going to the whole world. Tutaj apostoł Paweł nawiązuje do Ewangelii będącej w trakcie głoszenia na całym świecie. And if you look at the Greek language, that's exactly what he's saying. I jeżeli sprawdzimy tutaj język grecki, to jest dokładnie to, o czym tutaj mówi. But it raises the interesting question. How far did the gospel reach early in the days of the church? Może jesteście zainteresowani, jak daleko Ewangelia dosięgła, czy rozprzestrzeniła się w pierwszych dniach Kościoła. Hopefully you can see that world map. Mam nadzieję, że widzimy tutaj tą mapę świata. The colored areas are where Christianity could be found. Te kolorowe przestrzenie czy kolorowe miejsca to jest to, gdzie chrześcijaństwo może być, gdzie jest chrześcijaństwo, gdzie może być znalezione.
These are the best maps that I could manage, so I apologize if they're not perfect. To jest najlepsza mapa, jaką mogłem znaleźć i przepraszam, jeżeli nie wygląda zbyt doskonała. But look at the vast extent of early Christianity. Spójrzmy na ogromny zasięg wczesnego chrześcijaństwa. So most of this global expansion actually happened within a generation from the apostles. Większość tej globalnej ekspansji miała miejsce w ciągu jednego pokolenia od apostołów. And from that time, the number of Christians increased many times within those boundaries. I w tym czasie ilość chrześcijan wiele razy wzrosła właśnie w tych granicach. So the church had actually reached almost the entire inhabited world at that time. I w tym czasie, tak w rzeczywistości, chrześcijaństwo dotarło do całego zamieszkałego świata. But there were definitely some places that the church hadn't reached. Oczywiście na pewno były miejsca, gdzie chrześcijaństwo nie dotarło. Presumably this was because Christian missionaries were not allowed to enter these places. Przypuszczam nie dlatego, że chrześcijańscy misjonarze nie było im pozwolone, aby tam głosili Ewangelię. And this is where our story about freedom begins. I tutaj właśnie zaczyna się nasza historia o wolności. Now you'll notice that there are different colors on this map. Na pewno zauważyliście, że są tam różne kolory na tej mapie. The brown area indicates a Christian minority that has freedom to believe in Jesus. Brązowy kolor oznacza chrześcijańską mniejszość, której dała wolność wiary w Jezusa. The little red areas, I don't know if you can see those. I są tam również takie czerwone plamy, nie wiem czy je dobrze widzicie. There are two of them, and these are Christian majority areas where there was also freedom, as far as I'm aware. Są to miejsca oznaczone na czerwono, gdzie chrześcijanie stanowili większość. More about them later. Ale o tym powiemy później. Finally, the blue area is the Roman Empire. I wreszcie na koniec niebieski kolor oznacza Imperium Rzymskie. Now, within this region, Christianity was at first protected by the Roman authorities against the rage of the Jewish leaders. W tym rejonie chrześcijaństwo było początkowo chronione przez władze rzymskie przed atakami Żydów. And you can read about that in the book of Acts. I można o tym przeczytać w Księdze Dziejów Apostolskich. But later, when the Jews were officially persecuted by the Romans, ale później, kiedy Żydzi byli już oficjalnie prześladowani przez Rzymian, the Romans persecuted the Christians too, because they were basically the same. Rzymianie również zaczęli prześladować chrześcijan, ponieważ w zasadzie byli tacy sami jak Żydzi. Now, some have suggested that this persecution was actually good for the church, and in some ways it was. Niektórzy sugerują, że to prześladowanie było faktycznie dobre dla Kościoła. However, I think what was especially good for the church was the wonderful peace and stability within the Roman Empire that allowed the ideas to be spread and shared. I myślę, że co było szczególnie dobre dla Kościoła, to był ten słynny pokój rzymski i ta stabilność wewnątrz Imperium Rzymskiego, który umożliwiał swobodną wymianę poglądów. When ideas can flow freely, the best ones grow and the bad ones tend to get left behind. Kiedy idee dobre, kiedy jest swobodna wymiana poglądów, wtedy wszystko się rozwija. Jeżeli nie ma tej wymiany, wtedy narody stają w tyle. But whatever the reason, Christianity grew very fast inside the Roman Empire. Ale bez względu na to, jakie były powody, chrześcijaństwo szybko rosło. Roman Christians were better educated and more numerous than the Christians outside the empire. Chrześcijanie rzymscy byli lepiej wykształceni i liczniejsi niż ci, którzy żyli poza imperium. But then disaster struck. I wtedy stało się nieszczęście. The emperor Diocletian had been a good ruler. Cesarz Dioklecjan był dobrym władcą. But one of his priests accused the Christians of being the source of all his problems. Ale jeden z jego kapłanów oskarżył chrześcijan, że są źródłem wszystkich jego problemów. So Diocletian initiated the most systematic and effective persecution of Christians in history. Tak więc Dioklecjan zainicjował jedno z najbardziej systematycznych i skutecznych prześladowań. He killed almost all the Christian leaders within the empire. Zabił prawie wszystkich chrześcijan w swoim imperium. The church had lost its greatest thinkers and bravest leaders. Kościół stracił swoich największych myślicieli i przywódców, które posiadał.
but the church survived. Ale Kościół przeżył. What happened next must have seemed like a miracle. A co się zdarzyło potem, wygląda jak cud. Enter Constantine. I tutaj na scenę dziejów wchodzi Konstantyn. He came out of nowhere to become the emperor of Rome. Pojawił się znikąd i został imperatorem Rzymu. But this emperor had a difference. Ale ten władca, ten cesarz był inny. He wanted to be a Christian. On chciał zostać chrześcijaninem. Historians are still arguing about why the most powerful man in the world would want to become the member of an illegal religious cult that everybody hated. Historycy ciągle sprzeczają się o tym, dlaczego najbardziej wpływowy człowiek na świecie chciałby się stać członkiem religijnego kultu, którego wszyscy nienawidzili. But whatever the reason, Constantine approached the surviving church leaders in the city of Rome and asked for Bible studies. Ale niezależnie od powodu, Konstantyn zwrócił się do pozostałych przywódców Kościoła w Rzymie i poprosił o lekcje biblijne. No kidding. Wcale nie żartuję. The church leaders in Rome had thought themselves being pretty special. Od pewnego czasu przywódcy Kościoła w Rzymie myśleli o sobie w taki sposób, że są specjalni. And now is their chance to prove it. I teraz przyszła ich szansa, aby to udowodnić. They explained Christianity to Constantine the way they understood it. Tłumaczyli chrześcijaństwo Konstantynowi w ten sposób, jak to rozumieli. Not forgetting to inform him that the bishop of Rome was the most important bishop of all. I nie zapominali przy tym poinformować go, że biskup Rzymu jest najważniejszy ze wszystkich biskupów. Which wasn't strictly true. Co nie było tak zupełnie prawdą. And so Christianity was no longer persecuted inside this blue area. A więc chrześcijaństwo już nie było prześladowane na tych przestrzeniach oznaczone na niebiesko. In fact, the church leaders in Rome had the ear of the emperor. A tak w rzeczywistości chrześcijanie w Rzymie mieli posłuch u cesarza. They could have pretty much whatever they wanted. I otrzymywali, czy dostawali to, cokolwiek chcieli. But there was a problem. Ale był pewien problem. There were other church leaders outside Rome. Ten problem polegał na tym, że byli przywódcy Kościoła, którzy nie mieszkali w Rzymie. And these were at least equal, if not senior in authority. I oni byli, jeżeli nie równi, to nawet wyżej postawieni w hierarchii Kościoła. But now the bishop of Rome was backed by the Roman emperor. No ale w tej chwili widzimy tą sytuację, że biskup Rzymu był popierany przez samego cesarza. And no one was about to disagree with him. I nikt nie miał zamiaru z nim się nie zgodzić. Especially since the best and bravest Christian leaders were already dead and buried. A ponieważ ci najbardziej światli z tych przywódców Kościoła już byli pogrzebani, już byli na cmentarzach. At first this was no big deal. Na początku to nie była jakaś wielka rzecz. The sky didn't fall in. Niebo się nie zawaliło. There wasn't chaos in the streets. Nie było żadnego chaosu na ulicach. Nothing to see here. Stop pretending you're being bullied. Było coś takiego rodzaju, nic ciekawego nie było do zobaczenia. Przestań udawać, że cię prześladują. I can just hear them saying it now. I to widzę, że podobnego się dzieje dzisiaj. But gradually the Roman church started to use the emperor, in fact, for their advantage. Ale stopniowo rzymski Kościół zaczął używać cesarza ku swojej korzyści, na swoją korzyść. Once again, disaster struck. I jeszcze po raz drugi stało się nieszczęście. A later emperor was not a Christian. Następny cesarz nie był chrześcijaninem. And he tried to revert everything back to the way it had been by killing every Christian he could find. I starał się odwrócić wszystko i zabić jak najwięcej chrześcijan. But he died suddenly. Ale nagle zmarł. And the next emperor was a Christian. I jego następca był chrześcijaninem. So this time there was no risking it. I w tym czasie, tym razem nie można było niczego ryzykować. The surviving Christians, once again, were not the bravest. Ci, chrześcijanie, którzy pozostali, nie byli najbardziej światli. And they unanimously agreed that persecution of Christians must never happen again. I ustalili, że prześladowanie chrześcijan nie może więcej się zdarzyć. Christianity was declared the official state religion. Chrześcijaństwo zostało uznane czy ogłoszone jako religia państwowa. And anyone who was not a Christian began to suffer persecution. A ci, którzy nie byli chrześcijanami, zaczęli cierpieć prześladowanie.
So now the blue area is actually officially Christian. A więc widzimy, że te niebieskie obszary teraz oficjalnie stały się chrześcijańskie. But it still lacks the freedom to disagree, the same as when Christians were persecuted. Ale ciągle nie była tam wolność sprzeciwu. It's just now it's the Christians doing the persecuting. A teraz to właśnie chrześcijanie, którzy byli prześladowcami. So what are these red areas? A co są te czerwone pola? Well, the one here in the south, near Egypt. Tutaj na południu, gdzieś koło Egiptu, This is the ancient kingdom of Ethiopia, znajduje się starożytne królestwo Etiopii, which had its own independent church starting from the eunuch in Acts chapter 8. które miało swój niezależny kościół od czasów tego eunucha z 8 rozdziału Dzieł Apostolskich. And continues to this day. I nawet do tego jest to kontynuowane nawet do dzisiaj. These were outside the Roman Empire and therefore they were free. I oni nie należeli do Imperium Rzymskiego i byli wolni. And to the north of the Roman Empire, Na północ od Cesarstwa Rzymskiego you have Poland. tam mamy Polskę. Yes, indeed, this is Poland, the land of the free. Rzeczywiście jest to Polska, jest to ziemia wolnych. These people were called Goths and Vandals. Tych ludzi to były to plemiona Gotów i Wandalów. And they were converted to Christianity by missionaries that did not recognize the authority of the Church of Rome. I zostali nawróceni na chrześcijaństwo przez misjonarzy, którzy nie uznawali autorytetu Kościoła Rzymskiego. Now they also may not have had all the right doctrines and theology, but who does, hey? Możliwe, że nie posiadali całej prawdziwej teologii, doktryn, ale w końcu kto ją posiada. But they must be included here as Christians who are free. Ale tutaj muszą być włączeni jako chrześcijanie, którzy byli wolni. And for that I say, God bless Poland, the land of the free. I dlatego mówię tutaj, niech Bóg błogosławi Polskę, kraj wolnych. We always knew Poland was the Holy Land. My zawsze wiedzieliśmy, że Polska jest świętym krajem. But what happened next? A co się stało dalej? Two things. Dwie rzeczy. First, the non-Roman kings, those in this brown area on the map, Po pierwsze, ci nierzymscy królowie tutaj w tych rejonach oznaczone na czerwono, they got scared. oni przestraszyli się. Now that Rome was Christian, they didn't want Christians in their countries. Więc teraz Rzym był już chrześcijański, ale oni nie chcieli chrześcijaństwa w swoich krajach. After all, if Roman equals Christian, then Christian equals Roman. W końcu, jeżeli Rzymianin to jest chrześcijanin, a to również chrześcijanin jest Rzymianinem. And Roman equals enemy. A Rzymianin to jest wróg. So the free churches of the East had to go underground almost overnight. I w wyniku tego te wolne kościoły na wschodzie musiały zejść do podziemia z dnia na dzień. And there's very, very little of them left today. I bardzo mało zostało z nich dzisiaj. On this new map, you can see that what was once brown is now a blank white section. I na tej mapie widzimy to, co przedtem było brązowe, teraz widzimy białe plamy. These white sections are non-Christian kingdoms where Christianity was virtually destroyed. I tutaj one przedstawiają królestwa, które nie są chrześcijańskie, w których chrześcijaństwo zostało praktycznie zniszczone. You can see the brown almost all gone, and now Christianity is just a shadow of its former self. Widzimy, że ten brązowy kolor prawie już tam zniknął i teraz chrześcijaństwo jest tylko cieniem, czym było przedtem. And this is the direct consequence of combining church and state. I jest to bezpośrednią konsekwencją połączenia Kościoła i państwa. Nowadays, if you ask most people, they have no idea that the Church of the East ever even existed. I teraz, jeżeli zapytacie kogokolwiek, ludzie nie wiedzą, że Kościół na wschodzie w ogóle kiedykolwiek istniał. Then the second event happened, and you can see the results on this map. A potem stało się to drugie wydarzenie, którego wyniki można zobaczyć tutaj na tej mapie. The western half of the Roman Empire collapsed. Zachodnia część Imperium Rzymskiego upadła. So there are two blue sections on this map. I na tej mapie widzimy dwie niebieskie sekcje. The large one in the east is the eastern half of the Roman Empire.
Ta większa na wschód to jest ta pozostałość Imperium Rzymskiego, which still required Christianity and honored the Bishop of Rome. które ciągle potrzebowało chrześcijan i honorowało biskupa Rzymu. Notice the new red portions. Zauważcie te czerwone regiony. These are the kingdoms of the conquering Polish Christians. To są królestwa zdobywców polskich chrześcijan. And they even dominated Rome itself. I nawet oni zajęli Rzym. But there is one other blue section, and that came about through Clovis. Ale jest również niebieska część, która się nam pojawiła. That's right, you can't see him, but no big deal. Dzięki pewnemu człowiekowi, który się nazywał Clovis. Clovis was the king of the Franks. Clovis był królem pogańskich Franków. The French. Francuzi. They were pagan, but he converted to Roman Christianity. Oni byli poganami, ale on nawrócił ich na rzymskie chrześcijaństwo. And he and his people became the champions in the war against freedom. I stał się mistrzem wojny przeciwko wolności. With the help of the Roman emperor in the east and of Clovis and his sons, the Bishop of Rome was gradually able to destroy all the free Christian kingdoms in the west. Z pomocą cesarza rzymskiego na wschodzie Clovisa i jego synów biskup rzymski stopniowo był w stanie zniszczyć wszystkie wolne chrześcijańskie królestwa na zachodzie. And in 538 AD, he assumed full religious and political authority with the title of Pope. I w roku 538 przybrał pełny autorytet religijny i polityczny i zatytułował się papieżem. For hundreds of years, the Bishop of Rome exercised great power over the kings of Europe. This power was only limited by the rise of Islam. I przez setki lat biskup rzymski sprawował wielką władzę nad królami Europy i ta moc była ograniczona tylko wzrostem islamu. You can see the Muslim empires coloured brown here because they contained a minority of Christians who were once again free to believe what they wanted. Tutaj na brązowo widzimy imperia muzułmańskie i są na brązowo dlatego, że istniały tam mniejszości chrześcijańskie. Now that was a good thing, but they were not given freedom to preach their beliefs to others. No, było to dobre, ale nie miały, znaczy te mniejszości nie miały wolności głoszenia swojej wiary innym. And that's not a good thing. And that situation continues to this day in many countries. I to nie była taka dobra rzecz i tak w rzeczywistości wiele chrześcijan, do dziś, dla wielu chrześcijan jest to dzisiaj rzeczywistość. But you'll notice some red on the map. Ale na tej mapie zauważycie też trochę czerwieni. The red areas in the north are a collection of weak kingdoms and city-states. I tam na te czerwone obszary na północy to jest zbiór słabych królestw i państw, miast. These dared to defy the invincible Roman authority. I one właśnie odważyły się przeciwstawić rzymskiemu autorytetowi. This was, of course, the famous Reformation, I oczywiście to jest ta słynna reformacja, of which we're celebrating 500 years this month. której what's the word? Obchodzimy 500-lecie właśnie powstania reformacji w tym miesiącu. And some of you will have received a little booklet. Niektórzy z was otrzymali właśnie tą małą książeczkę. That's for you to share with someone who might find it I interesting. ona jest przeznaczona dla was, abyście ją przekazali dalej tym, którzy są w tym zainteresowani. Now, one of these kingdoms was England. Jednym z tych królestw była Anglia. As you can see, it's very small. Jak widzimy, jest mała. Before the Reformation, England was a small and very weak kingdom. Przed reformacją Anglia była małym i słabym królestwem. It had spent the previous 200 years destroying itself in a series of devastating civil wars. I które w poprzednich 200 latach było pogrążone w wojnach domowych. And also in losing a series of wars against France. Jak również straciła wiele wojen, znaczy Anglia, jeżeli chodzi o wojny z Francją. The reformers in England were cruelly persecuted by their kings. Reformatorzy w Anglii byli zaciekle prześladowani przez swoich królów. Until
They finally found a very uncomfortable ally in King Henry VIII. I aż do tego czasu, kiedy znaleźli bardzo kłopotliwego sojusznika w osobie Henryka VIII. Under Henry and his son, England became Protestant. I podobnie jak inni Under Henry and his son, England became Protestant. Pod panowaniem Henryka i jego syna Anglia stała się protestancka. Like other Protestant rulers, they persecuted the Catholics who opposed them. I podobnie jak inni protestancy władcy, również oni prześladowali katolików, którzy się im sprzeciwiali. But Henry had two daughters. Ale Henryk miał 2 córki. And when his son died, Mary became queen. Kiedy jego syn zmarł, jego młoda córka Mary stała się królową. Mary was a Catholic and gave the Protestants a simple choice: Catholicism or death. Mary była katoliczką i dała protestantom taki prosty wybór: katolicyzm albo śmierć. Many chose death. Wielu z nich wybrało śmierć. Some of Mary's friends wanted her to kill even her younger sister Elizabeth. Niektórzy z przyjaciół Mary również chcieli zabić jej młodszą siostrę Elizabeth, czy Elżbietę, who was suspected of being Protestant. Którą podejrzewano, że jest protestantką. But Elizabeth stayed very quiet and pretended to be a Catholic. Ale Elżbieta pozostała bardzo dyskretna i udawała, że jest katoliczką. It looked like the Reformation would fail and that the world would be forever under the power of Rome. Wyglądało, że reformacja załamie się i cały świat będzie pod panowaniem Rzymu. But then Mary died and Elizabeth became queen. Ale później Mary umarła i Elżbieta została królową. Now she came out of the closet as a Protestant. I wtedy ujawniła się jako protestantka. And the Catholics expected it was their turn now to be persecuted. A katolicy spodziewali się prześladowania. But Elizabeth had a better idea. Ale Elżbieta miała lepszy pomysł. An idea that changed history. Był to pomysł, który zmienił historię. Elizabeth did not persecute the Catholics. Elżbieta nie prześladowała katolików. She punished those who had committed crimes. Oczywiście karała tych, którzy popełnili jakieś zbrodnie, but left the others in peace. Ale innych pozostawiła w spokoju. This idea had never been tried before. Tej idei nikt przedtem nie spróbował. Everywhere else you had to share the religion of your government. Wszędzie indziej trzeba było wyznawać tą religię, trzeba wyznawać religię swojego rządu. In the war between the ruthless papacy and the desperate Protestants, there were no prisoners taken. I w wojnie pomiędzy bezwzględnym papiestwem i zdesperowanymi przez protestantami nie brano jeńców. Freedom was a huge risk. What if the Catholics used their freedom to try to kill the queen? Wolność była wielkim ryzykiem. Co gdyby katolicy używając tej wolności starali się albo próbowali zabić królową? And some did. Niektórzy to spróbowali. On more than one occasion. I to stało się więcej niż raz. But incredibly, the idea worked. Trudno jest w to uwierzyć, ale ta idea zdała egzamin. Most Catholics were willing to live under a government that allowed them freedom. Większość katolików była chętna żyć pod rządem, który dawał im wolność. To live in peace and even to fight for their Protestant queen. Żyli w pokoju, a nawet chcieli walczyć za swoją protestancką królową. Here was a new basis for government. Był to nowy sposób rządzenia. The government would protect the freedom of all. Rząd będzie bronił wolność wszystkich, but in return they must be loyal to the government. A w zamian wszyscy powinni być lojalni w stosunku do rządu. And so it was that nations once within the British Empire now have a heritage of freedom from government control. I tak w taki sposób narody, które kiedyś były częścią Imperium Brytyjskiego, w tej chwili mają to dziedzictwo wolności od rządowej kontroli. You can see here the vast blue is the Catholic nations, so powerful and strong against the tiny little red nations there. Widzimy tutaj na niebiesko oznaczone ogromne rejony, gdzie panuje silny katolicyzm. But this is what happened after Elizabeth's time. A to się stało po czasie Elżbiety, jak była królową. It doesn't look like much, but the United States counts for a lot. Nie wygląda to zbyt wiele, ale Stany Zjednoczone tutaj mają swoją rolę.
So freedom can be abused, but most often freedom allows the best ideas to grow. Wolność może być nadużyta, ale najczęściej wolność pozwala na rozwój najlepszych pomysłów. Freedom has spread to many places in the world, but it could be threatened even here in Australia? Wolność rozprzestrzeniła się do wielu miejsc na świecie, ale czy może być ona zagrożona tutaj w Australii? Wherever freedom has existed, the gospel has flourished alongside it. Gdziekolwiek istniała wolność, Ewangelia rozkwitała razem z nią. See how much Christianity has grown since freedom. Popatrzmy, jak bardzo chrześcijaństwo się rozwinęło, gdzie była wolność. Both Catholic and Protestant. I to zarówno katolicy, jak i protestanci. So whenever freedom is taken away, however, there are disastrous consequences. Gdziekolwiek wolność była zabrana, konsekwencje były katastrofalne. And we're blessed with a democracy that allows us to have a say in our laws of our nation. Jesteśmy błogosławieni demokracją, w której wszyscy mamy głos w sprawie praw naszego narodu. That means we have a responsibility to use that power intelligently for promoting freedom. Oznacza to, że tą moc mamy obowiązek wykorzystać tą moc inteligentnie do promowania wolności. Not just freedom for ourselves, but freedom for people of other religions or of no religion at all. Nie tylko dla wolności nas samych, ale też dla wolności innych ludzi lub niewierzących. Freedom for all. Wolność dla wszystkich. We need to be informed about who we vote for and the issues we vote on. Potrzebujemy informacji o tym, za kim głosujemy, jak również o sprawach, na które głosujemy. That is important, but it's not the most important thing about freedom. Jest to bardzo ważne, ale nie jest to najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o wolność. The most important thing about freedom is having it. Najważniejszą rzeczą o wolności jest to, aby ją posiadać. Turn with me to John chapter 8, verse 31 to 36. Otwórzmy Ewangelię Jana, tam 8 rozdział i wiersz 31 do 38. John chapter 8, verses 31 to 36. Jesus is having a very tense discussion here with his followers about freedom. Tutaj widzimy, jak Jezus ma bardzo napiętą dyskusję o wolności ze swoimi naśladowcami. It's funny how people get angry when you try to stop them from controlling you, but stop them you must. Jest to zabawne, jak się ludzie potrafią zdenerwować, kiedy próbują je powstrzymać od panowania nad nami. John chapter 8, 31 to 36. Ewangelii Jana, rozdział 8, 31 do 36. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?" Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Czytam z Ewangelii Jana, rozdział 8, 31 do 36. Mówi więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi jesteście i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. How would you like it if someone called you a slave? Jakby wam się podobało, gdyby ktoś nazwał was niewolnikiem, że jesteście niewolnikiem? Seems offensive. Wygląda to takie dosyć obraźliwe. And yet, when you or I have something that we can't let go of, we are now slaves. A jednak, kiedy nie potrafimy od czegoś odejść, czego nie możemy opuścić, jesteśmy teraz niewolnikami. Let me give a trivial example. Dam wam prosty przykład. I have trouble throwing out old school books. Mam kłopoty z wyrzucaniem starych książek szkolnych. They're full of my scribbled notes and they make very little sense. Są pełne takich notatek napisanych w pośpiechu i nie mają większego sensu, większego znaczenia. I never look through them. Nigdy ich nie przeglądam. And yet I can't seem to make myself throw them out. A jednak nie wygląda na to, że zdecyduję się je kiedyś wyrzucić.
What if I want to look up something in them to remember what I learned someday? Kiedy szukam coś w nich, aby przypomnieć sobie, czegokolwiek się tam nauczyłem, In a sense, my hoarding makes me a slave to those old books. w pewnym sensie moje gromadzenie tych książek sprawia, że jestem ich niewolnikiem. I must carry them around and provide them shelter, and even though they have no real value. Muszę je przenosić, znaleźć im jakieś miejsce, nawet jeżeli mają wielkie wartości. But there are many more serious things that we can become slaves to. Ale istnieje o wiele więcej bardziej poważnych rzeczy, dzięki którym stajemy się niewolnikami. Slaves to alcohol, tobacco. Możemy stać się niewolnikami tytoniu, alkoholu. Slaves to food or our body image. Możemy stać się niewolnikami jedzenia lub naszego wyglądu. Slaves to what we watch or listen to. I również niewolnikami tego, co oglądamy albo słuchamy. Slaves to what people think of us. Również niewolnikami tego, co ludzie mówią o nas. We may be entirely unable to break out. Możemy nie być w stanie z tego się wyzwolić. But Jesus offers the solution. Ale Jezus proponuje rozwiązanie. He challenges us to investigate his teaching. On wzywa nas, abyśmy zbadali jego nauki. And as we do, Jesus promises you will find freedom. I kiedy będziemy to robić, Jezus obiecuje, że znajdziemy wolność. Even if you live behind an iron curtain. Nawet gdybyśmy żyli za żelazną kurtyną. Many of you can testify, even when you lived under communism, you found freedom in Jesus. I wielu z was może to potwierdzić, że chociaż żyliśmy w komunizmie, znaleźliśmy wolność w Chrystusie. How much more can you be free in this country, despite what you see in the news? Jak o wiele bardziej wolni możecie być w tym kraju, wbrew temu, co słyszymy w wiadomościach. We're responsible to use our power for the freedom of our fellow human beings. Jesteśmy odpowiedzialni, aby używać naszą wolność do... Sorry, what was the last? We're free to use our power to... we should use our power to the freedom of fellow human beings. Yeah. Powinniśmy używać naszą wolność, aby pchnąć do przodu ludzkość. But no matter how many freedoms we may lose, never lose hope. I niezależnie od tego, ile tej wolności stracimy, nie powinniśmy stracić nadziei. If the Son shall make you free, you shall be free indeed. Jeżeli Syn uwolni nas, wtedy rzeczywiście będziecie wolni. Amen. Amen.